Nie kupuj biletów na długie loty w tej linii w klasie ekonomicznej. Paradoks? Bo ta linia ma najlepszą biznes klasę w Europie. Rewelacyjna jakość w świetnej cenie. Spędziłem 12 godzin w fotelu, który się nie rozkłada. Powiem Ci, dlaczego Ty też powinieneś wybrać Finnair zamiast jakiejkolwiek innej europejskiej linii w biznes klasie. Dlatego naprawdę w tym filmie sprawdzimy, dlaczego mimo cięć i dłuższych tras Finnair wciąż w ogóle istnieje i może być najlepszym wyborem spośród europejskich linii lotniczych. Nigdy nie jest łatwo pożegnać mi się z tym miastem. Wiedziałem, że będzie ciężko, dlatego na pocieszenie kupiłem sobie bilet powrotny w biznes klasie oraz nową walizkę. Zobaczymy, czy doleci, a misja na teraz to po prostu znaleźć dobrą kawę po 4 rano. Przy odprawie powiedzieli mi, żeby pójść do Miracle Lounge. No to idę. Recepcja wygląda dobrze, myślę, będzie spoko, będzie przyjemnie. Ale tylko przekroczyłem próg części z bufetem i od razu wiedziałem, że to nie jest miejsce, w którym chcę zaczynać mój lot. Moim zdaniem, zero klimatu, wszystko wyglądało jakby zatrzymało się w 2008. Niby jest jedzenie, niby są napoje, jest spoko wybór, ale prawda jest taka, że w biznes klasie chodzi o pewien standard, a tu w kontekście tego, że jesteśmy w Azji, tego standardu po prostu nie było. Wyszedłem z tamtego salonika, bo naprawdę był okropny, więc zobaczymy, czy uda mi się ten Miracle i czy uda mi się wejść do saloniku Cathay Pacific. W Bangkoku jest kilka saloników One World i nawet jeśli linia wysyła was do jednego, to nie znaczy, że musicie tam siedzieć. Moim pierwszym wyborem był Qatar Airways, zamknięty. Japan Airlines, zamknięty. Ale Cathay Pacific otwiera się o 5 rano. Wszedłem, bez statusu, bez żadnych dyskusji. Poza tym był najbliżej mojej bramki, a ich saloniki i tak słyną z najlepszych, świeżych potraw à la carte, więc dlaczego nie skorzystać? Prawdziwy bar z przepyszną kawą, także macie tutaj protip, słuchajcie, nie idźcie do tych beznadziejnych saloników, do jakich wam wasza linia każe iść, czasami warto sprawdzić inne, także pamiętajcie, że zawsze macie wybór. Good morning. Let's have a look which spot. This way here, please. Thank you very much. Very much. Witam na pokładzie lotu Finnair z Bangkoku do Helsinek. Ja, jak widzicie, jestem na kanapie, na bardzo wygodnej sofie, popijając sobie swój ulubiony drink, który tak a propos nazywa się Northern Blush, to jest z ginem i jest przepyszny. Jest to jeden z największych foteli, jakie możecie spotkać w tym momencie w biznes klasie, więc bardzo dużo miejsca macie, bardzo dużo też prywatności i ja po prostu szepczę, bo jest tak cicho w tej kabinie. Dlaczego jest tak cicho w tej kabinie? Zobaczcie na te wszystkie materiałów. Działa to jak wygłuszenie. Z ponad 40 miejsc w biznes klasie podzielone na 2 kabiny. Jest bardzo cichutko, nikogo nie słychać, więc to ja muszę się dostosować do siedzenia, a nie siedzenie pode mnie, więc ja sobie muszę właśnie ustawić poduszki, wziąć sobie koc, podłożyć sobie pod plecy i po prostu ustawić się w pozycji takiej, która mi odpowiada. Już wam pokazuję, jak to działa. Także to jest chyba jedna część tylko tego fotela, która jest zautomatyzowana i właśnie to jest to, co się teraz wysuwa. Dokładam sobie takim mechanizmem tutaj, żeby dokładnie to się wszystko rozłożyło i proszę bardzo, oto ile macie miejsca, możecie się rozłożyć, spać na boku i tak dalej bez problemu. Tak wygląda pas, jak siedzimy, a to jest ten dodatkowy, jeżeli chcecie się położyć. Także przejdźmy do śniadania, ale tutaj najpierw chcę wam pokazać, jak wygląda menu. Jest masa różnych opcji do picia. Macie koktajle, moktajle, alkohole, spirytusy i tak dalej, więc naprawdę można dużo wybrać. Dodatkowo możecie wszystko zobaczyć też na ekranie, który jest bardzo interaktywny. Wiem, że jest to drobny detal, ale właśnie to sprawia, że całe doświadczenie z Finnair jest jeszcze lepsze.
było śniadanie. Wiadomo, śniadanie to jest chyba najdudniejszy posiłek, jaki możesz mieć w samolocie. Mi to dobrze nie poszło, to śniadanie było smaczne, było świeże, owoce też były świeże, wiadomo, wylatujemy z Tajlandii, ale te porcje, jeżeli bylibyście głodni i uwielbiacie śniadania, to te porcje nie są największe. W tym momencie jestem pełny, jest rano, jest godzina 8, właśnie jest dopiero 8:20, wystartowaliśmy po 7, a oni tak szybko uwinęli się z obsługą, serwisem, że to jest nie do pomyślenia. Załoga jak na razie naprawdę bardzo uśmiechnięta, wesoła, uwijają się, są obecni w kabinie, chodzą, patrzą się właśnie tutaj na pasażerów, czy coś komuś jeszcze potrzeba, więc bardzo miło. Kosmetyczka tutaj oczywiście nic ciekawego, nie da się tego porównać na przykład do Qatar Airways, ale jest zrobiona we współpracy z firmą Marimekko, tak samo jak cała pościel i poduszki. Tutaj oczywiście toaleta i jeżeli byście chcieli na przykład balsam do ust, jest dostępny właśnie tam. To łóżko, ten fotel sprawuje się fenomenalnie, jest mega wygodnie, więc jeżeli się obawiacie, że siedzenie w biznes klasie się nie rozkłada, nie bójcie się, naprawdę warto, przynajmniej moim zdaniem. Załoga tutaj przechodziła non-stop z jakimiś przekąskami, smakołykami. Jeżeli nie przechodzi, zawsze możecie iść do kuchni i się zapytać o coś, tak jak na przykład dodatkowe owoce między posiłkami. Załoga cały czas przynosiła coś do picia. Może dlatego, że porcje jedzenia takie małe, to musieli jakoś nadrobić, ale dzięki temu odkryłem swój nowy, bezalkoholowy, ulubiony drink. Bardzo prosty, bo to jest tylko sok pomarańczowy i ginger beer, ale rewelacja. Na obiad niechcący zamówiłem sobie posiłek wegański, ale ku mojemu przerażeniu załoga bez żadnego problemu zamieniła mi go na wołowinę z ryżem. Ogólnie wszystko było przepyszne, bardzo świeże, bardziej smakowały mi przystawki niż dane główne, bo ten ryż nie był aż taki soczysty i miękki jak powinien być, skoro był gotowany na parze właśnie obwinięty w kapustę, no ale nie mam na co narzekać. Powiem wam, że to wino z malin było sztos, przepyszne. To smakuje jak po prostu polska malinowa nalewka. O tym właśnie mówię. Lokalne produkty, lokalne współprace i to mi się bardzo podoba w Finerze. Mam bardzo dużo fanu na tym locie, jestem bardzo zrelaksowany, mam dużo prywatności i jest tak na chillu, jest tak relaksacyjnie, jest tak na luzie. Nie ma takiej spiny, że boisz się zapytać o coś stewarda i tak dalej. Nie, po prostu jest naprawdę fajnie. I w ogóle szefowa pokładu jest przesłodka, To jest taka fińska, taka mama na locie tak jakby. I ona chodzi i sama zbiera właśnie jakieś tam śmieci, papierki i tak dalej. Jest bardzo aktywna, a nie musi. Szacun, daje bardzo dobry przykład innym, jak powinno się pracować. Nie polecałbym ogólnie klasy ekonomicznej w Finerze, ale jeżeli chodzi o biznes klasę, o to, ile taka biznes klasa kosztuje, jaki dostajecie produkt, jaki dostajecie serwis. Słuchajcie, tego moim zdaniem naprawdę nikt z Europy, no po prostu ciężko to będzie przebić. Wszystkie siedzenia wyglądają tak samo, nie ma samolotów z innymi siedzeniami na właśnie lotach długodystansowych, więc zawsze wiecie, na co traficie. No i wiadomo, Finnair to nie jest jakaś linia luksusowa, ale ma taki właśnie nordycki styl i naprawdę dbają o to, żeby promować Finlandię. To naprawdę jest coś, czego innym dniom brakuje. A wiecie, co jest jeszcze lepsze? Większość osób na pewno nie bukowała tego lotu za punkty, więc gdyby to zrobili, tak jak ja to zrobiłem, to płaciliby za ten lot tyle, więc to też jest mega. Chcę wam pokazać, dlaczego loty Finnairem spodobają się wielu osobom. Jeżeli nie lubisz się stresować przesiadkami, może nie lubisz dużych lotnisk, dużej ilości osób, masz jakieś anxiety, nie wiem. Lotnisko w Helsinkach jest jednym z najlepszych, jak nie najlepszym, lotnisk w Europie, jeżeli chodzi o transfery i o przesiadki. To nie jest mój pierwszy raz, jak się przesiadam w Helsinkach, więc zobaczycie, jakie to jest banalnie proste. Finnair wszystko ułatwia. Jak widzieliście na ekranie, jest bardzo łatwo zobaczyć, do jakiej bramki przylecicie, z jakiej bramki wylatujecie, jak to wszystko jest od siebie oddalone i mi się wydaje, że wiele osób by takie coś doceniło, bo dzięki temu
nie będą się aż tak stresować, nie będą myśleć, jakbyście na przykład teraz lecieli do Doha albo do Dubaju. Może niektóre osoby by się tym bardziej stresowały, szczególnie osoby, które może nie latają za dużo. Helsinki są o wiele lepszą opcją. Musicie o tym wiedzieć. Jeżeli nie chcecie lecieć do Bangkoku albo gdzieś daleko do Azji albo do Dubaju, do Doha, możecie przelecieć ją tą samą biznes klasą. Możecie siedzieć na tym samym siedzeniu na locie, na przykład z Helsinek do Amsterdamu albo z Helsinek do Londynu. Cudem jest to, że Finnair jeszcze nie zbankrutował. W ostatnich latach przeszedł swoje. Ta linia ucierpiała najbardziej z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Rosją. To doprowadziło do mocnych cięć kosztów. Ich model biznesowy opierał się na strategicznym położeniu geograficznym Helsinek i szybkim tranzycie między Europą a Azją. To dlatego latanie przez Finlandię z całej Europy miało więcej sensu niż przesiadki na Bliskim Wschodzie. Po 2023 roku, kiedy Finlandia dołączyła do NATO, wszystko się zmieniło. Relacje z Rosją przestały istnieć, dystanse się znacznie wydłużyły, a koszty poszły w górę. Mimo to Finnair potrafi zaskoczyć, dalej oferuje świetne ceny w biznes klasie, rozszerza siatkę połączeń do USA i posiada produkt, który broni się jakością. Także teraz szykuję się na kolejny lot. Teraz lecę z Helsinek do Kopenhagi. Jestem w loży w saloniku po stronie Schengen, więc ten salonik nie ma sauny, prysznice są małe, bufet, nie lubię bufetów, bardzo mały, też bardzo mały wybór, więc ta loża wygląda fajnie, wygląda nowocześnie, wygląda świeżo, bardzo ładny design, jak widzicie wszystko przypomina fotele z biznes klasy Finnair. Dlatego musicie udać się do tego lepszego saloniku, który jest po stronie non-Schengen i tam na pewno będziecie zadowoleni, jest o wiele lepszy.